Cześć, dzień dobry, witam Was w kolejnym naszym wideo poradniku stworzenia rodzin w programie Revit. W dzisiejszym wideo poradniku omówimy sobie tworzenie takiej półki wiszącej, montowanej do ściany, czyli już przejdziemy sobie do tego, żeby nasz obiekt miał jakiegoś hosta, czyli miał jakiś obiekt nadrzędny. No i jak to zrobimy? Będzie to prosta półka, ale pokażemy sobie też jej reprezentację w niskiej szczegółowości, w związku z czym będziemy mogli tutaj troszkę podziałać, pokazać sobie kolejne jakieś opcje. Co kolejny odcinek będziemy się starać coś dokładać, coś, że tak powiem, podnosić tutaj poziom trudności. No więc zacznijmy sobie po kolei. Plik, nowy, rodzina i wybieramy, żeby to był model ogólny, ale oparty na ścianach metrycznych. Klikamy otwórz. Ja sobie kliknę WTTW, żeby pozbyć się tego, co miałem. Pozamykam sobie wszystkie inne widoki. Zostawię tylko to, co mamy tutaj w tym naszym pierwotnym projekcie, żeby sobie później porównać. No i w ten sposób wyświetla nam się nasza tutaj startowa poziom odniesienia, czyli nasz start. Od czego sobie tutaj zaczniemy? Od tego, że na rzucie stworzymy jakieś płaszczyzny odniesienia, ale też na elewacjach. I jak widzicie, mamy tutaj stronę umieszczania, czyli od tej strony, w którą będziemy patrzeć, żeby umieszczać nasz element, i ją sobie też otworzymy. Zmienimy poziom szczegółowości na wysoki, na spójne kolory. Jak widzimy, to jest nasza oś centrująca. Mamy tutaj też poziom odniesienia. No więc przypominam, skrót z klawiatury RP. Tworzymy kilka płaszczyzn odniesienia, które będą nam potrzebne. Ciach. I jeszcze jedna. I od czego zaczniemy? Od tego, żeby jeszcze te nasze płaszczyzny tutaj na razie na stronie umieszczenia zwymiarować. Zaczniemy od tego, żeby ta jakby szerokość naszej półki była w miarę równa. Ten parametr będzie odpowiadał za rzędną umieszczenia, ten za grubość elementu, ten za wysokość ścianki naszej półki. Więc tak na wstępie mamy na razie złapane wymiary, zaraz będziemy przechodzić do ich etykietowania. Jeszcze na poziomie odniesienia musimy sobie stworzyć co najmniej dwie. I teraz tak, pierwsze to będzie, jak widzicie, chciałbym łapać od lica tej ściany. I teraz niezależnie, czy to będzie ściana wielowarstwowa, zawsze będzie nam się od tego ostatniego lica tutaj łapało. Będzie miało znaczenie tylko ta ostatnia warstwa, więc to na pewno będzie ta nasza też grubość elementu, a ten wymiar będzie odpowiadał za wysunięcie tej naszej półki. Tak, to myślę, że to powinno być ok. No więc przejdźmy na naszą stronę umieszczania. Wybierzmy utwórz, wyciąganie. I teraz tak, wskażemy linię, zaznaczamy opcję zablokuj, dzięki temu unikniemy klikania kółdeczki. TR, trim, wyrównuję sobie narożniki, docinam, zatwierdzam. Jak widzicie, teraz ta moja bryła troszkę gdzieś mi znikła, a to wynika z tego, że ona nam się wstawiła tam 0,250 początek i koniec wyciągania. I jak widzicie, ona się wstawia od tej płaszczyzny w drugą stronę, więc my sobie ją przeciągnijmy. To będzie nasza dolna krawędź, więc złapiemy to od razu w tym miejscu. Tu również. Więc mamy na razie momencik, nie możemy mieć tego tu, to musimy mieć w tym miejscu, więc muszę usunąć wiązanie, bo to na razie będzie nasza półka, która będzie nam przylegać. Pokażę to też w widoku 3D. Czyli na razie tworzymy tą część tutaj, która będzie równoległa do ściany. Spójne kolory. Ustawmy od razu jej materiał.
Wybierzmy narzędzia główne, materiały, drewno, wybierzmy brzozę, nie wiem, półbłyszczącą. Wybiorę, zastosuj OK. No, ma być brzoza. Ciach. Zmieniło się czy nie? Jest brzoza półbłyszcząca. Jak ustawię realistyczny, to już widzimy tą naszą brzozę. Więc teraz tak, poziom odniesienia. Tutaj sobie ustawmy spójne kolory. Jeszcze w naszym kolorze coś zmienimy. Mianowicie możemy to zrobić z zakładki zarządzaj, materiały. I zaznaczmy, żeby w cieniowaniu pokazywał nam użyj wyglądu renderingu. Teraz się to mi bardziej odróżnia, więc jest mi troszkę łatwiej. No i teraz co? Zacznijmy sobie od tego, żeby tutaj przypisać parametr grubość elementu. Będzie to parametr dotyczący typu. Pamiętamy, że poruszamy się w milimetrach. Jakbyśmy chcieli to sprawdzić, to UN z klawiatury jednostki i już wiemy. Dalej to będziemy mieli parametr tutaj ten, który będzie odpowiadał za głębokość naszej półki. Stawmy go na razie sobie gdzieś na jakieś, nie wiem, 28 cm. I teraz strona umieszczania to niech będzie nasza szerokość półki. Dalej idziemy, będziemy mieć znowu ten parametr. Nie będę pisał, że to jest grubość elementu, tylko przypiszę. Wybieram grubość elementu. Jak widzicie, to mi się od razu też tutaj zmieniło. Tutaj będziemy mieli parametr o nazwie sekundkę. Sprawdźmy, co my tu mamy do wyboru. Nie tworzyłem jeszcze wysokości, więc wysokość półki. Zatwierdzamy OK. Tutaj będziemy mieli parametr jako, nie parametr, tylko już skojarzyłem sobie, rzędna półki. Jeśli pominiecie coś, co ja zrobię za chwilę, czyli te linie takie w niskiej szczegółowości, to ten parametr nie będzie działał Wam tak, jakbyście chcieli do końca. Jest to całkiem bardzo możliwe, więc uważajcie na to. Ale stworzymy jeszcze sobie wyciąganie. Znowu wskażemy linię. Ciach. Trim. TR z klawiatury. Docinamy nasze narożniki. Zatwierdzamy. W poziomie odniesienia wiążemy do odpowiednich płaszczyzn. I teraz tak, zobaczmy chwilowo w naszym widoku 3D. Tak, ja dolnym elementem dojadę do naszej ściany. Zrobię to jeszcze raz i zakutkuję. Ustawię odpowiedni materiał. Niech to będzie ta brzoza nasza. W 3D prezentuje nam się to chwilowo w następujący sposób. Przejdźmy do strony umieszczania. Zmieńmy wysokość tej naszej półki na jakieś, nie wiem, 30 może centymetrów. Jedno 0 za szybko. Ciach. No i w tym momencie moglibyśmy do naszego projektu wczytać taką rodzinę naszej półki. Jednakże ja chciałbym, żeby w niskim poziomie szczegółowości nie wyświetlały mi się te elementy, a wyświetlało się tylko takie kilka linii, które by tutaj było znacznikiem tego, że gdzieś w tym miejscu właśnie istnieje taka półka. I jak to możemy zrobić? Przejdźmy na poziom odniesienia, wybierzmy utwórz, linię modelu i narysujemy sobie takie proste skratowanie. Zobaczmy na 3D. Wystarczy, nie będę już rysował tej tutaj linii tak, żeby sobie nie powielać jej z licem ściany.
No i teraz co musimy zrobić? Warto mieć otwarty ten widoczek tutaj, w tym miejscu. Ja sobie zamknę te inne moje projekty, tak żebym teraz, posługując się tym, że mam w widoku ustawione te linie, najpierw je jeszcze sobie wszystkie tutaj zaznaczę, które stworzyłem. Sprawdzę sobie, czy wszystko z nimi jest w porządku. Wydaje się, że tak. W związku z czym chcielibyśmy teraz ustawić je w odpowiedniej płaszczyźnie. Jak to zrobić? Musimy, będąc w naszej płaszczyźnie odniesienia, jakoś wiązać te linie. I jak to możemy zrobić? Więc wybierając z klawiatury AL, wiążemy do tej rzędnej tą linię i teraz widzę, którą dowiązuję tymi przerywanymi liniami. Kółdeczka, znowu do tej kolejna linia, tym razem będzie to jakaś tutaj ta środkowa. Czy jest mi potrzebna? Wątpię. W związku z czym tego już sobie na razie nie dopinam. I teraz przechodzę sobie na widok jakiś, który pokazywał mi to z lewej lub prawej strony, więc muszę takowy otworzyć. Otwieram stronę lewą i teraz AL do tego poziomu odniesienia. Pierwsza linia, kółdeczka, ciach. Do tego poziomu odniesienia ta linia, kółdeczka, ciach. No i mamy zamknięty temat. Zostają nam linie te, które są po skosie, więc postaramy się je przyczepić jeszcze. Może od strony umieszczenia nam się uda. Sekundkę. Więc wybieramy. Raz kółdeczka do tego. I zauważymy sobie teraz, czy to nam działa. To na chwilę. O nie, to chciałem zamknąć. Więc teraz tak, mamy te nasze stworzone linie. Dobra. I teraz co? Musimy im przypisać nadpisanie widoczności, więc spróbujmy je zaznaczyć wszystkie. Sprawdzamy raz, 2, 3, 4, 5 linii. Mamy 5. Nadpisanie widoczności grafiki i chcemy, żeby one były widoczne tylko w niskim poziomie szczegółowości. Więc OK. Chcę je mieć widoczne też na 3D, więc zostawię. I teraz tak, mam te moje linie. Dodatkowo chciałbym, żeby moja półka, te dwa elementy były widoczne tylko w średnim i wysokim poziomie szczegółowości. Zaznaczę OK. I teraz tak, mamy to ustawione, więc jak widzicie, kiedy poziom szczegółowości jest wysoki, te linie są delikatnie wyszarzone. Kiedy damy niski, te linie robią nam się troszkę bardziej czarne, natomiast taką otoczkę dostaje nasza półka, co świadczy o tym, że OK, w rodzinie Ci to, Marcinie, pokażę, tak, to tak jest, ale jakbyś to zaraz docelowo wstawił do projektu, to będzie z tym troszkę inaczej. Więc wczytam to do projektu, ale zanim jeszcze wczytam, to muszę pamiętać, żeby sobie dołączyć tą geometrię i sprawdzić, czy mam wszystkie parametry opisane. Więc dołącz ten element z tym, dzięki temu znika mi tutaj ta linia. No i dobrze, mamy grubość elementu, szerokość półki, grubość elementu, wysokość półki, rzędna półki i szerokość półki, więc wydaje się nam, że jest wszystko, w związku z czym wczytaj do projektu i teraz, jak widzicie, mam w nim niski poziom szczegółowości, więc wybiorę gdzieś jakieś wstawienie. Rzędna względem poziomu ustawimy sobie na razie na 0. Zmienię poziom szczegółowości na wysoki. Wtedy znikają mi moje linie, ale pojawia się półka. Więc jak widzicie, w ten sposób mógłbym sobie tym wszystkim sterować. Pamiętajcie, że dodatkowo upewnijmy się tylko, że rzędna półki nam działa. Rzędna względem poziomu
edytuj typ, trafiło to do typu, rzęd na półki. Sprawdźmy ten parametr, rzęd na półki. Nie chcę nowego, tylko chcę sobie go sprawdzić. Rzęd na półki, magiczny ołówek, jest do typu, powinien być do elementu. Dlaczego? Dlatego, żeby ten sam typ półki można go było wczytywać na różnych rzędnych. No i teraz musimy ponownie wczytać do projektu, nadpisać istniejącą wersję jej wartości i teraz pojawia nam się ten parametr tutaj, więc zobaczmy, że w niskim poziomie szczegółowości to będzie zawsze na poziomie 0. Przejdę sobie i zmienię teraz rzędną półki na, nie wiem, 150. Zastosuj. Sprawdźmy, czy nasze linie pozostały w tym samym miejscu. Pozostały, więc wszystko jest w porządku. Czyli w ten sposób stworzyliśmy sobie rodzinę półek meblowych, którymi możemy sterować sobie. Stworzyliśmy dwa różne typy parametrów. Wiele z nich odnosiło się do typów, jeden odnosił się do konkretnego elementu, żebyśmy mogli to rozróżnić. Jeśli się Wam podobało, to zapraszam do zostawienia łapki w górę, a w komentarzu dajcie znać, co moglibyśmy jeszcze wymodelować w ramach tworzenia rodzin w programie Revit. Ja Wam dziękuję i do usłyszenia w kolejnym naszym wideo poradniku.